Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj, ponieważ już tyle razy mnie prosiliście, żebym wreszcie zrobiła film o skrzypie, wybrałam się na poszukiwanie skrzypu. Za chwilę wiem, że tam jest miejsce, gdzie on rośnie, więc wszystko Wam o nim powiem. Natomiast tytułem takiego krótkiego wstępu: skrzyp jest rośliną wykorzystywaną w fitoterapii od tysiącleci. No naprawdę, jak słyszycie skrzyp, to od razu jakieś stare receptury ziołowe Wam się przypominają. I w tej fitoterapii wykorzystuje się głównie skrzyp polny, czyli roślinę, która właściwie pospolicie występuje w naszych ogrodach, na terenie Polski całej, ale też na miedzach jakichś, przydrożach, łąkach, polach. Wszędzie tam, gdzie są te gleby lekkie, piaszczyste, przepuszczalne, niezbyt kwaśne, tak? To wszystko są stanowiska, które lubi skrzyp. No on jest po prostu tym typowym naszym chwastem. Skrzyp polny. Jest też skrzyp łąkowy, czyli roślina, która trochę jest mniej popularna, ale również bardzo wartościowa. Ona występuje bardziej na terenach bardziej wilgotnych i na terenach górskich. Ale te skrzypy wyglądają prawie że podobnie. Wiem, że Wy macie zawsze problem. Piszecie: Pani Kasiu, ja się boję skrzypu, żeby nie zebrać błotnego. Bo faktycznie ten błotny, zaraz Wam jeszcze wszystko dokładnie powiem, ale tego błotnego należy się obawiać. Bo on nie ma właściwości fitoterapeutycznych, wręcz przeciwnie, może nam narobić problemu. Tylko że ten błotny naprawdę występuje tak jak sama nazwa wskazuje, na błotach, na jakichś torfowiskach, na jakichś takich bardzo podmokłych łąkach, gdzie suchą nogą w ogóle się przejść by pewnie nie dało. Naprawdę tam. Zaraz Wam jeszcze powiem o jego budowie, dojdziemy do skrzypu. Przy okazji budowy skrzypu będę Wam mówiła o błotnym. Natomiast to jest ta różnica. Raz, że zobaczycie, bo nie mam tutaj błotnego, ale Wam zdjęcie wstawię, że on zupełnie inaczej wygląda jak skrzyp łąkowy albo polny, a po drugie, że faktycznie on występuje w zupełnie innym środowisku niż te dwa skrzypy, które są świetnym surowcem fitoterapeutycznym, głównie ze względu na to, że mają w sobie krzemionkę, która jest krzem jest pierwiastkiem życia bardzo nam potrzebnym. Także zaraz dochodzimy już do tego skrzypu i wszystko Wam Katarzyna opowie. No już prawie jestem w tym miejscu, gdzie będę dla Was skrzyp znajdę i będę opisywała. Ja myślę, że tu on jest taki... Oczywiście jest jeszcze skrzyp leśny, bo sobie teraz przypomniałam. On trochę tak wygląda jak taka limba. Też ma te okułki, o których za chwilę będziemy mówić. O! Czekajcie, bo ja Wam tutaj zaraz pokażę coś. Widzicie? To jest ten skrzyp, który Wy na pewno znacie. Ja nie jestem dokładnie botanikiem, jeszcze te wszystkie gatunki się tutaj mieszają, ale myślę, że to jest właśnie ten skrzyp polny, taki typowy, gdzie są charakterystyczne takie członowate łodygi, czyli od jednego okułka do drugiego i te pędy płonne są zielone, szorstkie, sztywne i one są właśnie w takich okułkach. Zobaczcie, jak macie tutaj roślinę, to od tego jednego punktu ona idzie dookoła, tak? To są właśnie te okułki. To nadaje temu skrzypowi wygląd takiej choinki po prostu, nie? One na dole często są dłuższe, tutaj on akurat jest zgnieciony, więc one takie idą trochę do góry, ale bywa, że skrzyp po prostu wygląda jak choinka, nie? To wiecie. Teraz jest, do tego jest skrzyp ten łąkowy. Ja myślę, że on bardziej, widzicie? Tutaj też jest skrzyp i on jest takie bardziej wiotkie są te gałązki, bardziej takie troszeczkę zwisające, bardziej delikatne jakby. I on wygląda właśnie tak, najzwyczajniej w świecie delikatniej i jakby te bardziej wiotkie i bardziej długie i zwisające są te jego wąsy. Zaraz pokażę Wam jeszcze jedno miejsce. O, zobaczcie tutaj przy tym ostrożeniu wśród podagrycznika rośnie sobie też skrzyp. Widzicie go?
taki delikatny, taki spadający. Tu jest następny on. O, to jest, ja jestem więcej jak pewna, że to jest właśnie łąkowy. Ten, który macie w ogrodzie, to jest na pewno dobry. On jak, o, tam jest dalej też, jak taka choinka, taka czasami bardzo zwarta, to jest ten polny. Ten delikatniusi tutaj taki, o, delikatniusi, to jest skrzyp łąkowy. Zresztą poczekajcie, zrobię Wam takie z internetu poszukam zdjęcia. Uważajcie, to jest skrzyp polny. Obok skrzyp łąkowy. A dalej teraz skrzyp błotny. I skrzyp błotny, jak widzicie, różni się od polnego tym, że te jego boczne pędy nie są rozłożone w taką klasyczną choinkę, w choinkowe okółki, tylko mają jednakową długość, widzicie, od dołu do góry kończą się i takie tworzą walcowate skupienie, które się kończy na jednej wysokości. Czyli do góry jest tak na płasko jakby ścięte i ten walec ma ten wierzchołek u dołu. Taki walec. Więc cała ta roślina sprawia wrażenie bardziej zwartej, bardziej buławowatej takiej. I jak mówiłam, on rośnie na terenach wilgotnych, bagnach, torfowiskach, więc tam go znajdziecie. Na łące czy w ogrodzie raczej, to znaczy prawie wiem, że no niemal na pewno nie będziecie go mogli znaleźć. A musicie na niego uważać, dlatego że on zawiera alkaloidy, m.in. palustrynę, która wykazuje działanie neurotoksyczne i może być szczególnie niebezpieczna dla dzieci albo zwierząt gospodarczych, tak? Czy gospodarskich. W małej ilości to nikt z Was się tym nie odjedzie na tamten świat, ale duże ilości skrzypu mogą prowadzić do jakichś zaburzeń koordynacji, do osłabienia mięśni, więc dlatego trzeba na niego uważać. A my mówimy sobie dalej o tym skrzypie, który jest wartościowy i który jest surowcem leczniczym. O proszę, widzicie tutaj ten skrzyp? Moim zdaniem to jest właśnie skrzyp łąkowy i to jest jak najbardziej wartościowy skrzyp. Zresztą w każdym skrzypie surowcem, tym dobrym skrzypie, powiedzmy sobie tak, surowcem leczniczym jest ziele skrzypu, czyli te zebrane w pełni rozwoju zielone, płonne pędy, które jak wiecie suszy się w temperaturze nieprzekraczającej 40 stopni, najlepiej w przewiewie, w cieniu, tak? I taka roślina, już to Larku, co ty się tak niecierpliwi dzisiaj? I taka roślina, jak ją zbierzemy, to jest naprawdę skarbnicą wszelkiego dobra, bo ona zawiera łatwo przyswajalną krzemionkę, to przede wszystkim, ale też flawonoidy, saponiny, kwasy fenolowe, alkaloidy, soli mineralne, może nie w takich dużych ilościach, ale tak. I w związku z tym działa moczopędnie, działa remineralizująco, przeciwzapalnie, lekko ściągająco. Tutaj tego skrzypu jest dużo, ale on jest, jak mówię, taki bardzo delikatny. Wzmacnia nam naczynia krwionośne. Co jeszcze? Wspomaga regenerację skóry, włosy, paznokci. Wiecie, że wszelkiego rodzaju takie preparaty właśnie do skóry i paznokci zawierają w sobie skrzyp. I jeszcze wspiera nam eliminację toksyn z organizmu, dlatego że zwiększa nam diurezę i pobudza nam nerki do pracy. Ale głównie ta łatwo przyswajalna krzemionka, która w nim jest, działanie moczopędne, remineralizujące, to jest to najbardziej podstawowe, czy najbardziej ważne, jeśli chodzi o skrzyp, jego działanie. Ze względu na te właściwości moczopędne jest oczywiście wykorzystywany w leczeniu i też w profilaktyce chorób układu moczowego. Co jest w takich chorobach jak zapalenie pęcherza moczowego, zakażenie dróg moczowych, skłonność do tworzenia piasku nerkowego, nawet w początkowej fazie kamicy nerkowej może być stosowany, o ile tam nie mamy jakichś powikłań czy ostrych objawów bólowych, tak? Jest polecany przy obrzękach limfatycznych, także tych spowodowanych niewydolnością krążenia, dlatego że właśnie usuwa nadmiar płynów z organizmu, ale przy tym, ponieważ ma sole mineralne, nie powoduje nam utraty elektrolitów.
Wiecie, już Wam pokazałam ten skrzyp, więc Wy sobie już go wiecie, jak on wygląda. Dolarek się niecierpliwi, więc my już idziemy, bo to już drugi film dla Was dzisiaj nakręcamy. Ale chciałam powiedzieć, że dlaczego właśnie w tych zapaleniach pęcherza moczowego i dróg moczowych, bo wszystkie zioła, które działają moczopędnie, zapobiegają zapaleniom czy zakażeniom dróg moczowych. Dlaczego? Dlatego, że te zakażenia to są głównie spowodowane przez bakterie. W 90% zakażenia czy problemy z drogami moczowymi to są bakterie. I teraz te bakterie co robią w naszych drogach moczowych? Przylepiają się do nabłonka dróg moczowych i tam się namnażają. I właśnie ze względu na to, że my je przepłukujemy, drogi moczowe i pęcherz moczowy, to te zioła, które mają działanie moczopędne, zapobiegają adhezji, czyli przylepianiu się bakterii do ścian dróg moczowych czy pęcherza moczowego i ich namnażaniu. W taki właśnie one sposób walczą z wszelkimi zakażeniami, bo jak mówię, głównym powodem są bakterie, a zwłaszcza bakteria E. coli, którą Wy doskonale znacie. Ponieważ skrzyp ma duże zawartość krzemu i mikroelementów, to on nam też wspiera mineralizację kości i regenerację tkanki łącznej. Czekajcie, ktoś tam idzie, to się troszeczkę schowamy. Czyli jest stosowany na przykład jako środek wspomagający przy złamaniach, przy osteoporozie, przy osłabieniu aparatu wiązadłowego na przykład. Też uważa się, że on wspomaga czy poprawia przyswajalność wapnia, w związku z tym przyczynia się do odbudowy kości, do odbudowy ścięgien. Super jest ten skrzyp naprawdę takim składnikiem fitoterapeutycznym. On nie tylko wewnętrznie, ale zewnętrznie jest stosowany. I już Wam mówiłam, że poprawia też wygląd włosów, paznokci, więc jeżeli mamy kruche paznokcie, wypadające włosy, to możemy sobie taką kurację z skrzepem zastosować, czy rozdwajające się na przykład paznokcie, ale też zewnętrznie, do płukanek, do włosów, tak? Bo on nie tylko, że wzmacnia nam włosy, ale też nadaje nam piękny połysk. Ma też działanie przeciwzapalne, wspomagające regenerację tkanek, dlatego stosuje się go na przykład w kąpielach przy trudno gojących się ranach, przy wszelkiego rodzaju owrzodzeniach, przy wszelkiego rodzaju egzemach, otarciach, wypryskach, na przykład, tak jak już wspominałam przed chwilą, przy łojotoku, jeżeli mamy na skórze głowy. Dlatego, że ta krzemionka, która się w nim znajduje, ona też poprawia elastyczność skóry, wzmacnia strukturę skóry, wspomaga nam procesy gojenia, tak? A flawonoidy, których w skrzypie jest dużo, jak już Wam mówiłam, działają łagodnie, przeciwzapalnie, więc tutaj ta wielotorowość czy wielokierunkowość działania skrzypu jest poważna. Ale nie tylko skóra i nie tylko kości, dlatego że w takiej klinicznej praktyce skrzyp jest też wykorzystywany jako środek w dolegliwościach przewodu pokarmowego na przykład, zwłaszcza we wszelkiego rodzaju biegunkach o takim podłożu nieswoistym, tak? Może też przynieść ulgę w przypadku niewielkich krwawień z przewodu pokarmowego, ale też na przykład w przypadku, kiedy my mamy hemoroidy, tak? Dlatego, że nam uszczelnia, wzmacnia nam naczynia włosowate i w ten sposób działa. Dolisiek! Czekajcie. No i wspominałam, że przez to, że ma działanie moczopędne, to bierze, czy może brać udział w detoksykacji, czy może powodować, czy wspomagać w detoksykacji organizmu właśnie przez zwiększenie ilości moczu, czyli przez te zwiększenie diurezy i w ten sposób upłynniać czy usuwać z naszego organizmu produkty przemiany materii i wszelkiego rodzaju toksyny. Ma też w sobie przeciwutleniacze, tak? bo flawonoidy, więc one wspierają nasze komórki przed stresem oksydacyjnym. Wiele razy już Wam mówiłam, jak to stres oksydacyjny potrafi nam nieodwracalnie te nasze komórki zniszczyć. Więc na przykład takie kuracje skrzypem są zalecane osobom w rekonwalescencji, w osłabieniu, po przebytej jakiejś dużej chorobie, albo też po antybiotykoterapii, tak? No i w trakcie jakichś kuracji oczyszczających to już obowiązkowo.
Patrzcie, tutaj koło naszego domu, tu jest nasz dom. Tu jest nasz dom, on jest taki ostatni. Tu mamy tylko las i do góry mamy tylko las. Bardzo ładnie tu jest. Ale tutaj mamy punkt widokowy, że ludzie specjalnie tutaj przyjeżdżają. A my mamy z tarasu jeszcze lepszy widok, ale to nic. Ale usiądziemy sobie na punkcie widokowym i ja Wam opowiem trochę dalej. Więcej o tym skrzypie teraz. No, zobaczcie teraz, jak pieseczek tutaj sobie też punkt widokowy ogląda, a ja Wam powiem, że co jeszcze? Skrzyp może też wspierać nasz układ sercowo-naczyniowy, dlatego że już wspominałam, wzmacnia naczynia krwionośne, zmniejsza ich przepuszczalność, wspomaga prawidłowe krążenie krwi i dlatego z tego powodu jest też stosowany właśnie pomocniczo w terapii drobnych krwawień naczyniowych, w skłonności do siniaków czy w skłonności do żylaków. Patrz, dolar, patrz. Więc jak widzicie, to zastosowanie skrzypu obejmuje wiele kierunków, bo układ moczowy, skórę, włosy, paznokcie, układ kostny, tkankę łączną, układ pokarmowy, regenerację po chorobach, profilaktykę naczyniową, odporność organizmu, odtruwanie, no naprawdę bardzo wiele tych kierunków. Tylko jeden warunek, moi kochani. Nie powinniśmy stosować skrzypu bardzo długo, bez przerwy. Dlatego, że on ma w sobie zawartą taki enzym tiaminazę, który rozkłada nam po prostu tiaminę, czyli witaminę B1. Więc tutaj powinniśmy uważać. Przeciwwskazaniami są też ostre choroby nerek, ciąża, karmienie piersią, ale tutaj ze względu też pewnie na niewystarczające ilości badań, które są nad skrzypem w tym kierunku wykonywane. I jak tak szumi tutaj za mną to drzewo, a pod nogami rośnie skrzyp, to powiem Wam, że w medycynie ludowej skrzyp był traktowany jako roślina oczyszczająca. Nie tylko ciało, jak już wiemy, ze względu właśnie, no widzicie, wszystko ma swoje wytłumaczenie. Wiedziano, że oczyszcza, bo takie były efekty. Ale teraz wiemy dlaczego, bo wzmacnia nam diurezę, tak? Ale wierzono, że oczyszcza nie tylko ciało, ale i przestrzeń. Wierzono, że jego obecność na przykład czyści powietrze po chorobie, a kąpiele w odwarze ze skrzypu pomagają wypocić resztki choroby i przywrócić siły. Po śmierci jakiegoś domownika właśnie dom często okadzano lub zamiatano pędami skrzypu, aby usunąć to zastane powietrze i przywrócić w domu równowagę. Stosowano go w kąpielach rytualnych, także dla osób powracających z wojny na przykład, czy długiej nieobecności, bo on miał przywracać obecność, ciało i duszę do miejsca zamieszkania. Były też rejony, gdzie skrzyp traktowano jako roślinę przywołującą spokój. Na przykład przykładano go do skroni przy bólach głowy, przy wszelkiego rodzaju zmęczeniu psychicznym. Więc skrzyp to jest roślina bardzo wyjątkowa. Pamiętajmy, że to jest roślina prehistoryczna. Ona przetrwała wiele epok geologicznych i zachowała niezwykłe zdolności przystosowawcze. Więc dawniej skrzyp, no oczywiście inne to były te skrzypy, które rosły, ale rosła naprawdę od dawien dawna. I dlatego w tradycji ludowej przypisywano mu taką zdolność przenoszenia pamięci ziemi i przywrócania właśnie równowagi tam, gdzie ona została wyburzona. Tylko musimy starannie go zbierać i starannie stosować. Pamiętajmy też, że aby krzemionka wytrąciła się nie tylko ze skrzypu, ale i z roślin, które ją mają, to musimy zastosować albo wysuszyć i w całości zakapsułkowany taki spożywać, albo na łyżeczce po prostu i wtedy nasz organizm powinien sobie z tym poradzić. A jeżeli chcemy zrobić jakąś wodną ekstrakcję, to nie robimy naparu, bo krzemionka przechodzi do roztworu wodnego dopiero po 15-20 minutach gotowania na wolnym ogniu. Więc jeżeli chcemy krzemionkę, to robimy odwar ze skrzypu czy z innych roślin i wtedy tę krzemionkę otrzymujemy. Kochani, czyli film o skrzypie mamy już nakręcony, tak jak prosiliście, ale ja przypominam Wam jeszcze, że tutaj oczywiście obok wrotycza, obok jeszcze kwitnącego dziurawca,
Mamy tę roślinę. Co to jest? To jest sit rozpierzchły. Film o nim też już jest na kanale. I on tu rośnie w takim szpalerze. Też tutaj strumyczek taki powinien płynąć, jakby było więcej wody. Więc dlatego on tutaj jest. Ale, o tutaj taki ładny, zieloniutki. Ale dlaczego ja o nim mówię? Dlatego, że to jest też, moi drodzy, bardzo bogate źródło krzemu, krzemionki, tak? Zamiast skrzypu, jeżeli nie mamy skrzypu, no o, patrzcie, tutaj mierznica, tutaj jej mało widzę, ale tutaj akurat jest. Jeśli nie mamy skrzypu, to możemy sięgać też po sit rozpierzchły, jeżeli chcecie wiedzieć, jak on wygląda, jak go rozpoznać i czym się różni od innych gatunków sitów, to zerknijcie sobie, tu Wam podlinkuję ten film, który jest na kanale u nas i będziecie wiedzieć, że to jest też ta roślina, którą możecie wykorzystać. No dobrze, czyli okej. Czyli teraz już o skrzypie wiecie wszystko. Nie będziecie mieć też problemów z tym, żeby odróżnić ten dobry skrzyp od niebezpiecznego, bo bardzo często dostaję pytania. Wiecie co, ja zrobię tak, że ja taki krótki film też nakręcę, tylko z tym, jak odróżnić skrzyp polny czy łąkowy od skrzypu błotnego. I wtedy na króciutko, jeżeli ktoś będzie chciał, bo jest niepewny, to będzie sobie mógł do tego filmu zerknąć i zobaczyć tylko te różnice. Ale Wy już wiecie, wszystkim swoim znajomym, którzy jeszcze mają jakieś wątpliwości, opowiedzcie o tym, jak to, jakie są różnice między tymi gatunkami i że nie trzeba się roślin też bać, bo to są wyraźne różnice między tym skrzypem polnym, czy łąkowym, a błotnym. Dobrze, to my się z Wami żegnamy. Dolisław, który jest gdzieś tam. Gdzie Ty jesteś, Dolisławie? A tam jest, widzicie? Tam, daleko, tam. Czekajcie. Czekajcie. No nie zrobię. Chciałam zrobić większy obraz, ale nie zrobię. On tak daleko aż nie jest, no ale tak się wydaje. No dobrze, a ja się z Wami żegnam. Ściskam, pozdrawiam i do następnego razu. Pa!